To już drugi w ostatnim czasie materiał o klawiaturach na naszym kanale. W poprzednim braliśmy pod lupę Endgame Gear KB65HE, a teraz przyszedł czas na pewnego rodzaju zestawienie. A w nim biorą udział te trzy niezłe okazy klawiatur magnetycznych, czyli Lumin Keymager 68 Professional, Melgeek Mate 68 Pro oraz Wraith W75V2. Tak jak większość z omawianych produktów na tym kanale, klawiatury te, za wyjątkiem Melgeeka Mate 68 Pro, dostaniecie w naszym sklepie internetowym acegear.pl. Także bez niepotrzebnego gadania przejdźmy od razu do początku ich omówienia. A je zaczniemy od zaznaczenia ich cech wspólnych. Każda z omawianych dzisiaj klawiatur posiada przełączniki magnetyczne, co oznacza, że każda z nich pozwala na zmianę punktu aktywacji i obsługuje takie funkcje jak Rapid Trigger. Wszystkie z nich również wspierają polling rate na poziomie 8000 Hz, czego nie znajdziemy w takich klawiaturach jak na przykład Endgame Gear KB65HE czy WTingu 60HE. Co prawda, klawiatura klawiaturze nierówna, więc w niektórych z nich funkcje te są bardziej dopieszczone i pozwalają na większy stopień modyfikacji. O jakichkolwiek różnicach w ich wydajności oczywiście będę informował w ich poszczególnych sekcjach. Także zacznijmy od tego cacka, czyli Magera 68 Professional od Luminki. Mager 68 jest dostępny w dwóch wersjach, Professional oraz Performance. Jednak do moich dłoni trafiła ta pierwsza. Różnią się one użytymi w nich przełącznikami oraz tym, że wersja Performance posiada delikatnie inną obudowę. Obie z nich dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: Anno Black, Anno Champagne Gold oraz Milky i White. Wersja Performance to koszt rzędu 659 zł, a Professional jest trochę droższa i kosztuje 769 zł. Przychodzą one w ładnym, prostym pudełku, na którego boku znajduje się oznaczenie mówiące o tym, jaka jest w środku klawiatura. Po jego otwarciu widzimy, że oprócz samej klawiatury dostajemy w małym kartoniku zestaw akcesoriów, do których należy kabel, pojedynczy przełącznik oraz keycap i switch puller. I jak mógłbym zapomnieć o znajdującej się na spodzie instrukcji. Zaraz po wyjęciu z pudełka Mager 68 Professional zaskakuje swoją jakością wykonania oraz ciężarem. Dzięki wykonanej z aluminium obudowie waży ona aż 1,2 kg i tworzy przyjemną, prostą estetykę. Jej profil boczny jest schludny i nie sprawia, że wygląda ona jak typowa gamingowa klawiatura. Widać, że poświęcono jej dużo uwagi. Wszystkie elementy zostały znakomicie zakończone, a w wersji Professional na jej spodzie znajduje się również coś na wzór dodatkowego obciążnika znanego z customowych klawiatur. Keycapy w Magerze 68 również są niczego sobie. Zostały one wykonane z PBT, z nadrukiem DICE-UP i korzystają z profilu Cherry. Posiadają one bardzo delikatną teksturę, dzięki której nie ślizgają się po nich palce. Na strzałkach oraz escape'ie znajdują się przeźroczyste keycapy z zauważalnie bardziej szorstką teksturą, pozwalającą na szybką orientację, gdzie aktualnie położone są palce. Pod keycapami znajdują się przełączniki Gateron Jade Pro, które cechują się 3,5 mm travelem, początkową ciężkością wynoszącą 36 g siły oraz fabrycznym smarowaniem. Jak to na magnetyczne przełączniki przystało, są one niesamowicie płynne, a łobel w nich został ograniczony do minimum. Ich dźwięk w tej konstrukcji jest naprawdę przyjemny i podchodzi on pod coś, co osoby siedzące w klawiaturach nazwałyby tokiem. W osiągnięciu dobrej akustyki pomagają również nasmarowane stabilizatory, w których nie znajdzie się żadnego grzechotania. A jak wygląda Luminki Mager 68 Professional pod względem wydajności? Jak już wcześniej wspomniałem, wspiera ona polling rate na poziomie 8000 Hz, ale to nie jej jedyny trik. W software'ze pozwala ona na zmianę czułości Rapid Triggera co 0,02 mm, odpowiednie ustawienie punktu aktywacji co 0,1 mm i wiele innych funkcji pozwalających zoptymalizować jego zachowanie do swoich preferencji. Oprócz tego w samym programie dostajemy możliwość zmiany podświetlenia, funkcji klawiszy oraz wiele więcej. To na razie tyle informacji o Luminki Magerze 68 Professional.
Przejdźmy teraz do kolejnego gagatka, czyli Melgika Mate 68 Pro, który swoją premierą podbił serca entuzjastów sprzętu dla graczy. Niestety, na chwilę obecną nie jest on dostępny w naszym sklepie, ale na innych stronach możecie go znaleźć już za około $149 w dwóch wersjach kolorystycznych. Wnętrzności jego pudełka skrywają bardzo podobną zawartość, jak to było w przypadku Magera, bo znajduje się w nim klawiatura, kabel, keycap i switch puller oraz instrukcje obsługi. Dodatkowo znajdziemy w nim zestaw keycapów mający pomóc z jego kompatybilnością z urządzeniami macOS. Sam Melgeek Mate 68 Pro sprawia wrażenie dobrze zbudowanej klawiatury. Choć nie posiada on obudowy z aluminium, to nadal jest ona znakomicie wykonana z ewidentną dokładnością do szczegółów. Jej styl jest na pewno bardziej krzykliwy w porównaniu z Magerem, ale znajdą się osoby, którym będzie się ona podobać. Keycapy w niej użyte wykonano z ABS-u, a legendy powstały metodą double shot. Nie znam dokładnie ich profilu, ale wyglądają one na hybrydę pomiędzy Cherry a XDA. Ich tekstura jest przyjemnie pudrowa, nie ślizgają się po nich palce, ale przez materiał, z jakich zostały one wykonane, mam pewne obawy, że po dłuższym czasie mogą się one pokryć połyskiem. Przełączniki w niej zastosowane to dosyć rzadko spotykana propozycja, czyli TTC King of Magnetic. Są to przełączniki fabrycznie nasmarowane z lekką sprężyną i 3,5 mm travelem. Wobble w nich praktycznie nie istnieje, a ich praca jest niesamowicie płynna. Są to jedne z najlepszych magnetycznych przełączników dostępnych na rynku, a ich implementacja w Mate 68 Pro jest po prostu doskonała. Natomiast wrażenia z użytkowania trochę psują stabilizatory, które mimo to, że są nasmarowane, to słychać w nich lekkie stukotanie drucika. Pod względem akustycznym jest ona dosyć głośna i wysokotonowa, co może trochę przeszkadzać podczas gry w mniej wygłuszających słuchawkach. Przy użyciu slangu klawiaturowego określiłbym jej dźwięk jako wysokotonowy klak. W przypadku Mate 68 Pro Melgeek zdecydował się postawić na oprogramowanie dostępne w przeglądarce. Oznacza to, że całą klawiaturę można skonfigurować bez potrzeby instalacji dodatkowego programu. Choć dla normalnej osoby może wydawać się to jako niepotrzebny bajer, to może być to zbawienie dla graczy, którzy poruszają się pomiędzy różnymi stanowiskami. A co możemy zmienić w samym oprogramowaniu? Oprócz podstawowych funkcji, jak podświetlenie czy ułożenie klawiszy, pozwala ono na ustawienie odpowiednika SnapTapa oraz dokładniejsze ustawienie Rapid Triggera pod swoje preferencje. Z najważniejszych różnic pomiędzy wcześniej omawianym Magerem 68 Professional a Melgeekiem Mate 68 Pro jest to, że PCB w Mate 68 Pro pozwala na ustawienie zerowego dead zone'a i dokładniejszą zmianę wszystkich parametrów. Dzięki lepszemu PCB czułość Rapid Triggera w nim można zmieniać co 0,01 mm, a jego ogólna wydajność i opóźnienia są jednymi z najlepszych na rynku. Jednak jeśli rozmiar 65% to nie jest coś, co Was interesuje i potrzebujecie czegoś większego, to może spodoba Wam się ten oto potężny sprzęcior. Oto Wraith W75V2 w kolorystyce Cyber Blue, czyli 75% klawiatura od tureckiej firmy Wraith Esports. Jest ona dostępna w naszym sklepie w kolorystyce Stealth Black lub Cyber Blue i kosztuje 629 zł. Przychodzi ona w ładnym zasuwanym pudełku, na którego górze znajduje się grafika klawiatury, a na jego spodzie kilka podstawowych informacji na jej temat. W środku znajdziemy ładnie zapakowaną klawiaturę wraz z keycap pullerem oraz kablem. Obudowa Wraith W75V2 wykonana jest z przeźroczystego plastiku i w środku została wypełniona silikonowymi wstawkami. Plastik, z jakiego została wykonana, jest naprawdę dobrej jakości, dzięki czemu sama klawiatura sprawia w ręce wrażenie solidnej konstrukcji. Jest ona prosta i podobnie jak Mager, nie rzuca się ona od razu w oczy jako typowa gamingowa klawiatura. Co ciekawe, na jej spodzie znajdziemy zestaw nóżek, dzięki którym możemy ustawić ją pod preferowanym kątem nachylenia. Oprócz klawiszy funkcyjnych i wydzielonego z głównej bryły Escape'a, znajdziemy w niej również pokrętło, które fabrycznie pozwala na zmianę głośności systemu. Sam układ klawiszy zastosowany w Wraith W75V2 jest naprawdę przyjemny i jest on idealnym wyborem dla fanów TKL-ów szukających czegoś odrobinę mniejszego. Keycapy w niej również są niczego sobie. Choć nie jest to nigdzie dokładnie podane, to wydaje mi się, że zostały one wykonane z PBT w profilu OEM, a ich legendy zostały zrobione technologią Double Shot. Ich tekstura jest przyjemna i powstrzymuje palce przed ślizganiem się po ich powierzchni. Siedzące pod nimi przełączniki to Gaterony KS20 z 4 mm travelem
ciężarem początkowym wynoszącym 30 gramów siły i fabrycznym smarem. Są one po prostu ok. Posiadają delikatny wobble, a ich praca nie jest aż tak gładka, jak to było w poprzednich klawiaturach. Stabilizatory w RAID 275V2 zostały nasmarowane. Działają one znakomicie i nie słychać w nich żadnego grzechotania. Pod względem akustycznym bardzo podoba mi się ta konstrukcja. Posiada ona głęboki, ale nadal ostry ton, który nazwałbym niskotonowym klakiem. Wydajność W75V2 jest również na topowym poziomie. W jej oprogramowaniu możemy znaleźć prawie te same funkcje, co w przypadku dwóch poprzednich konkurentów. Jedynym jej minusem jest to, że nie pozwala ona na tak samo dokładną konfigurację Rapid Triggera, jak u poprzedników. W klawiaturze od Wraith czułość aktywacji i dezaktywacji możemy zmieniać tylko i wyłącznie o 1/10 mm, a Dead Zone w niej jest fabrycznie ustawiony na zerowy. Co prawda, mimo tych restrykcji pozwala nam ona na odpowiednie ustawienie tych parametrów, ale mile widziane byłoby to dodanie kilku opcji. A jak wyglądał mój czas spędzony na tych klawiaturach? Zacznijmy od Wraith W75V2, którym byłem zainteresowany w głównej mierze ze względu na układ jego klawiszy. Bardzo podobało mi się to w nim, że mam łatwy dostęp do klawiszy funkcyjnych, jak i głośności systemu za pomocą pokrętła. Dodatkowo jego nóżki pozwoliły mi na ustawienie preferowanego przeze mnie kąta nachylenia. Jak pewnie wiecie, jestem graczem CS-a, więc dobra implementacja Rapid Triggera jest dla mnie niesamowicie ważna, szczególnie podczas wykonywania counter-strafe'ów. W grach Rapid Trigger zastosowany w W75V2 sprawował się znakomicie. Próg aktywacji, jak i dezaktywacji miałem ustawiony na 0,5 mm i nie miałem żadnej sytuacji, w której czułem się, jakbym nie miał pełnej kontroli nad moją postacią w grze. Jedynymi uwagami, jakie mam do tej klawiatury, jest za wysoki profil klawiszy, przez co podczas dłuższego korzystania potrafią mnie boleć nadgarstki, oraz brak dokładniejszej kontroli nad Rapid Triggerem i opcji, które można spotkać m.in. w omawianych dzisiaj klawiaturach. W przypadku Melgeeka Mate 68 Pro spodobało mi się praktycznie wszystko, co oferuje, a szczególnie jego wydajność oraz możliwość dostosowania. Grało mi się na nim znakomicie i nawet miałem wrażenie, że jest on minimalnie bardziej responsywny niż w RAID W75V2. Kilka spostrzeżeń, jakie mam na jego temat, to to, że jego design bardzo się wyróżnia i może być go trudno wkomponować w niektóre stanowiska oraz jego dźwięk może wydawać się dla niektórych osób wkurzający. Opis moich doświadczeń z tymi oto klawiaturami kończy Luminki Mager 68 Professional, czyli moim zdaniem najsolidniejsza propozycja z prezentowanych w tym materiale klawiatur. Posiada ona prosty i schludny design, aluminiową obudowę, wysokiej jakości klawisze oraz znakomite PCB pozwalające na dogłębną konfigurację Rapid Triggera. Mimo że jest ona minimalnie mniej wydajna niż Mate 68 Pro, to wszystko inne, co oferuje, sprawia, że według mnie jest ona lepszą propozycją. Sprawowała się ona świetnie zarówno podczas gry, jak i w codziennym użytkowaniu, a jej kremowy dźwięk to tylko wisienka na torcie. Patrząc na wszystkie z nich, mógłbym powiedzieć, że Lumin Keymager 68 Professional jest zdecydowanie moim faworytem. Na drugim miejscu jest Melgeek Mate 68 Pro, a zaraz pod nim jest Wraith W75V2. Podsumowując, magnetyczne szaleństwo opanowało rynek klawiatur, dzięki czemu gracze mają mnóstwo opcji do wyboru. Każda z nich oferuje trochę co innego, więc trudno jest znaleźć tą jedną najlepszą opcję. Ale pewnie czekasz na moją sugestię o tym, którą z nich powinieneś wybrać akurat Ty. A więc śpieszę z pomocą. Jeśli lubisz mieć dostęp do klawiszy funkcyjnych, uważasz, że pokrętło głośności to fajny bajer i nie interesuje Cię dłuższe grzebanie w ustawieniach, to Wraith W75V2 powinno Ci się spodobać. Jeśli szukasz eleganckiej klawiatury na swoje biurko, która jednocześnie pozwoli Ci na odpowiednie dopasowanie jej pod swoje preferencje i na grę na wysokim poziomie, to Lumin Keymager 68 Professional brzmi jak solidna opcja. Jednak jeśli interesuje Cię najlepsza wydajność i możliwość dopasowania każdego, nawet najmniejszego szczegółu pod siebie, to Melgeek Mate 68 Pro to najlepszy wybór. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Pamiętajcie, że Lumin Keymager 68 Professional oraz Wraith W75V2 są dostępne w naszym sklepie acegear.pl. A gdybyście się zdecydowali na ich zakup, to przygotowaliśmy dla Was specjalny kod rabatowy acegear05 na minus 5% od wartości produktów w koszyku. To był Zwykły i Narka.